Rutus Alter 71. Dzisiaj filtry gruntu i maskowanie. Odcinek 7. Filtr gruntu, inaczej zwany reaktywność, reactive, to jedna z najważniejszych funkcji trybów dynamicznych, wykrywaczy dynamicznych. Ogólnie większość wykrywaczy dynamicznych ustawiona jest przez producentów na jedną stałą prędkość pracy. Co to oznacza i czym jest filtr gruntu oraz jak współdziałają z tym filtrem takie funkcje jak maskowanie, zobaczycie właśnie w tym odcinku. Wykrywacze mogą być przez producentów ustawione na wolne działanie albo bardzo szybkie lub czasami są po prostu uśrednione. Wolne wykrywacze, czyli na bardzo niskich filtrach, na przykład w przypadku Altera jest to filtr 1.2, to prędkości bardzo dobre do poszukiwania dużych celów przy wysoko uniesionym wykrywaczu i bardzo szerokich ruchach. Zaleta takich bardzo wolnych detektorów to bardzo długi sygnał, który możemy uzyskać. No i najważniejsze, przy bardzo wolnym ruchu jest to bardzo głęboki zasięg. Wadą z kolei jest to mocny brak separacji oraz słabe odczyty ID dla drobnych przedmiotów głębiej zalegających, czyli znajdujemy jakąś monetę, chodzimy bardzo wolno na wolnych filtrach, no i niestety zawsze skala ID będzie uciekała nam w żelazo. Z kolei wykrywacze na bardzo szybkich filtrach, bardzo szybko działające, w wypadku Altera są to tak filtry od 6, 7, 8. Jest to wykrywacz bardzo szybki, bardzo szybko separuje. Zaletą jest to, że separacja jest tak szybka, że możemy szukać w wysypiskach śmieci. Pomiędzy żelazem możemy wyłuskiwać bardzo drobne przedmioty. Niestety wadą bardzo szybkich detektorów metali jest to, że wraz ze zmniejszeniem ruchu takiego detektora bardzo mocno zmniejsza się jego zasięg. Niestety bardzo mocno lecą na łeb, na szyję zasięgi, wtedy kiedy zwalniamy pracę detektorów szybkich. Aby ocenić i zrozumieć, z jaką prędkością najlepiej działa nasz wykrywacz, warto przeprowadzić pewien test. Wpierw sprawdzamy mniej więcej, na jakiej głębokości szybko machając w powietrzu wykrywacz wskazuje monetę. Później mniej więcej na mniejsze głębokości zakopujemy tą monetę i wolnym machaniem aż po szybkie sprawdzamy, kiedy uzyskamy optymalny sygnał. Filtr numer 1. Filtr numer 8. Filtr numer 4. Uśredniony. Filtry gruntu. Jak już sami zauważyliście, czym wykrywacz wolniej pracuje na wolniejszych filtrach, tym dźwięk jest dłuższy. Filtry 1.2 charakteryzują się tym, że jeżeli obiekt jest albo duży, albo w miarę płytko jest dużym obiektem, machamy wolno, sygnał jest długi, trwa jakiś ułamek sekundy. Jest to długi dźwięk. Z kolei szybsze filtry dają dźwięki krótsze. Najszybsze filtry, wykrywacz jest najszybszym detektorem, dają dźwięki bardzo krótkie. Przy filtrach tak wysokich, przy bardzo szybkich poszukiwaniach potrzebne są właśnie tak krótkie dźwięki, tylko właśnie po to, aby pomiędzy przedmiotami żelaznymi punktowo dało się znaleźć malutki sygnał kolorowy. Wykrywacz reaguje bardzo szybko, sygnalizując to bardzo krótkim dźwiękiem. Z kolei wykrywacz bardzo wolny daje bardzo długi dźwięk. Oczywiście, czym przedmioty głębiej leżące, tym zawsze dźwięk będzie krótszy. Tutaj mamy numery filtrów, a tutaj zaznaczyłem, pokazałem mniej więcej długości dźwięków.
Jeszcze raz, filtry bardzo wolne, dźwięki bardzo długie. Filtry bardzo wysokie, wykrywacze bardzo szybkie, bardzo krótkie dźwięki. Maskowanie. Czym jest maskowanie? W Rutus Alter 71 maskowanie mamy możliwość ustawienia od 0 do 6. Uwaga, proszę nie mylić maskowania ze słowem, które się często pojawia w nomenklaturze wykrywaczy. Maskowanie jako to, że przedmioty żelazne zamaskowywują obiekty kolorowe. To nie ma nic wspólnego z tą funkcją. Często tak naprawdę mówiąc o maskowaniu, wszyscy mówią o tej funkcji, ale mają na myśli zupełnie coś innego. Czym jest funkcja maskowania? Maskowanie jest niczym innym jak pewnym rodzaju sitkiem do dźwięków. Zobaczcie, maskowanie 0, czyli wykrywacz przepuszcza wszystkie możliwe dźwięki od tych najkrótszych aż po te najdłuższe. Wszystkie. Nawet są jeszcze krótsze, których tutaj nie ma. Czyli wszystkie możliwe dźwięki słyszymy w głośniku, używając maskowania 0, czyli głośnik jest otwarty. Czym wyższe maskowanie, tym tak naprawdę wycinamy coraz więcej dźwięków. Maskowanie na przykład na 1, 2, 3 powoduje, że wycinamy bardzo krótkie dźwięki, zostawiając coraz dłuższe. Coraz większe maskowanie, aż maskowanie do 6 pozostaje nam długość dźwięków tych najdłuższych, tych znajdujących się u góry. W Rutus Alter 71 jest zastosowany pewien automat. Ten automat pozwala nam nie popełnić błędu. Jeżeli chodząc na filtrze pierwszym, drugim mamy bardzo długie dźwięki i zastosujemy bardzo wysokie maskowanie, czyli wytniemy wszystkie krótkie dźwięki i tak naprawdę nic złego się nie stanie, możemy maskowanie dać maksymalne. Chodząc na najszybszym wykrywaczu, kiedy dźwięki z zasady są krótkie, nie możemy dać wysokiego maskowania. Ogranicza nas maksymalnie poziom drugi maskowania, ponieważ jakbyśmy dali wyższy poziom maskowania, te dźwięki by uciekły. Przy tak szybkim wykrywaczu, który daje z zasady krótkie dźwięki, nie możemy dać wysokich poziomów maskowania, bo po prostu nic byśmy nie słyszeli. Wykrywacz byłby całkowicie głuchy. Dlatego jest pewien automat, że nawet jak ktoś chodzi na filtrze najszybszym i chciałby dać duże maskowanie, ten automat mu zabroni i wróci do maksymalnego możliwego, czyli do 2. Przy filtrze na przykład 6 automat zezwoli tylko do ustawienia filtru numer 4, aby jeszcze jakiś dźwięk był słyszalny. Musicie sami się zapoznać. Filtry gruntu, jeszcze raz, jeżeli są bardzo wolne, dają długie dźwięki, możemy stosować wysokie maskowania. Maskowanie 0. Polecam używanie każdemu poszukiwaczowi, który jest bardzo wnikliwy, szuka bardzo małych przedmiotów, bo czym głębiej zalegające przedmioty, tym krótszy dźwięk, tym często bardzo rwany dźwięk, więc przy maskowaniu 0 lub niskim do 2 możemy znajdować bardzo słabe obiekty, bardzo słabo słyszalne, bardzo krótkimi dźwiękami słyszalne. Z kolei wszystkim osobom chodzącym i lubiącym ciszę w głośnikach zalecam stosowanie wyższych, wszystkich tych, na które automat pozwoli aż do 6 poziomów maskowania, po to, aby uzyskiwać czyste, długie sygnały. Uwaga, przy ustawieniu bardzo niskiej wartości maskowania 0 może się okazać, że będziemy w słuchawkach słyszeli bardzo dużo niepotrzebnych dźwięków, które są na przykład zakłóceniami, których wcześniej nie słyszeliśmy. Po prostu otwieramy głośnik i uzyskujemy wszystkie możliwe dźwięki. Uwaga, uwaga, uwaga. Jeżeli chodzimy sobie po polu, szukamy różnych sygnałów, mamy ustawiony filtr gruntu, na przykład jakiś uśredniony albo niski i do tego wysokie maskowanie, teren jest czysty, wykrywacz jest stabilny, chodzimy. Ale jeżeli na tym polu wejdziemy na zaśmiecony teren, warto dać wysoki filtr gruntu. Dajemy wysoki filtr gruntu, na przykład maksymalny, i w tym momencie wykrywacz zaczyna nam szaleć na tym świetniku. Co się takiego może wydarzyć? Może się wydarzyć, że w okolicy jest słup wysokiego napięcia. Jeżeli daliśmy maksymalny
filtr gruntu, zadziałał automat, obniżając nam maskowanie, czyli otwierając głośnik i nagle się może okazać, że będziemy słyszeli ten słup. Kończymy poszukiwanie w tym zaśmieconym terenie, na szybkim filtrze, schodzimy z niego, no i często ludzie schodzą i ustawiają sobie wtedy z powrotem jakiś wolniejszy filtr, umożliwiający fajne, swobodne, wolne machanie. Akceptujemy, a nagle się okazuje, że detektor cały czas wariuje. Daje nam dużo dźwięków, bo musimy pamiętać o tym, że jeżeli przez chwilę mieliśmy włączony wysoki filtr gruntu, to automat otworzył nam głośnik, pozostawiając niskie maskowanie i musimy to skorygować ręcznie, zamknąć głośnik i odseparować się od tego słupa, żeby go nie słyszeć.